Zapraszam do dyskusji. Czy są pytania do naszych prelegentów? Bardzo prosimy. Ja mam pytanie do profesora Słomki. Otóż w latach 70. i 80. XX wieku w kosmologii, też tej takiej naukowej, pojawiła się taka interpretacja antropistyczna zasad antropicznych, w której to powstało wśród fizyków amerykańskich, głównie tutaj Wheeler, Tyler i Barrow. I owi fizycy interpretowali ewolucję wszechświata w taki oto sposób, że nadali tej ewolucji taki celowościowy sens, który się sprowadzał do tego, że te parametry fizykochemiczne rozwoju świata miałyby być tak zestrojone ze sobą, aby jakby wynikiem, rezultatem ewolucji był człowiek w tej swojej naturalnej postaci. Tutaj ten fakt, o którym wspomniał ksiądz profesor, że my rzeczywiście jesteśmy tam 99% w czasie rozwoju wszechświata, pojawiliśmy się, także sprzyjał tego rodzaju interpretacji. Ja już się tym nie interesowałam później, no ale ciekawa jestem, jak to, czy to w tej chwili w jakiś sposób funkcjonuje, bo wiem, że część kreacjonistów się jakby przychylała do tej interpretacji. Oczywiście króciutko, bo temat rzeka. Natomiast powiem w ten sposób, że myślę o dwóch skrajnościach w tym kontekście, o którym mówi pani profesor. Pierwsza skrajność jest taka, jak czasem konstatują niektórzy z nowych ateistów, myśląc o zasadach antropicznych, o tych zbieżnościach, o kosmicznych koincydencjach. Nie mogę nie przywołać w tym miejscu księdza profesora Turka świętej pamięci, Józefa Turka z Kulu, który wspaniale o tym pisał, są dobre książki. Przy tej okazji pokażę z Kulu też etos, który wydajemy w Instytucie Jana Pawła II. I ci wspomniani niektórzy nowi ateiści, tacy też częściowo stientyści, jak już to tu słowo wybrzmiało, oni nie potrafią właśnie, myślę, racjonalnie skomentować tych zbieżności poza takim lakonicznym sformułowaniem, po prostu tak się zdarzyło. Rzecz jasna, nie wydaje mi się to satysfakcjonujące konstatowanie. Trzeba się pochylić nad tym faktem kosmicznych koincydencji, bo jakby o tym poczytać, to można by rzeczywiście szeroko otworzyć oczy i zadziwiać się, jak to te zbieżności były skomplikowane, jak małe prawdopodobieństwo było zajścia takiego, a nie innego procesu, w którym na pewnym etapie pojawiło się życie, bo to tak naprawdę nie chodzi o człowieka, tylko o życie. Bez życia nie byłoby też człowieka. Oczywiście w tej formie, w której ją znamy. Natomiast drugą skrajnością jednak jest mocna interpretacja teleologiczna, taka, w której, gdybym miał to jakoś dookreślić, to może w języku angielskim to dobrze oddaje formuła in order to, po to by. W tym mocnym teleologicznym, celowościowym ujęciu myślę, że można wpaść w pewną formę też naiwności, w takiego myślenia, które częściowo pokrywa się z mentalnością zwolenników teorii inteligentnego projektu, gdzie naszą pokusą też jest szukanie argumentacji, powiedzmy, na naszą korzyść, że to wszystko właśnie nam tak precyzyjnie sprzyjało, po to by, in order to, na pewnym etapie powstało życie i w konsekwencji też życie ludzkie. Więc tak jak mówię, dyskusja jest długa i książek wiele. Barrow i Tipler to są autorzy jednej z najsłynniejszych monografii na ten temat, ale zachęcałbym może mniej wtajemniczonych, właśnie takich korzystających z niefachowej literatury, do pewnej ostrożności w łykaniu teleologicznej, celowościowej argumentacji, która niejednokrotnie ociera się o naiwność. Można łatwo to przyjąć, no bo
byśmy chcieli, żeby wszystko dla człowieka we wszechświecie się dokonywało, więc te sprzyjające interpretacje chętnie przyjmiemy za dobrą monetę. Nie wiem, czy jest tutaj złoty środek, ale przynajmniej wydaje mi się, że trzeba być czujnym wobec tych skrajności. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Mogą być również uwagi. W takim razie ja mam pytanie do ojca profesora, jeśli mogę. Jak ojciec widzi zagadnienie scjentystycznego obrazu świata jako projektu kulturowego w jego wpływie na to, w jaki sposób dzisiaj, w sposób nieadekwatny podchodzi się do ciała na Zachodzie? O mój Boże, to strasznie trudne. To bardzo duże pytanie, ale ja odpowiem tylko takimi punktami, które mogą służyć dalszej refleksji. To znaczy, pierwszy punkt dotyczy tego, że nie ulega wątpliwości, że tym językiem, który jest popularnie akceptowany w kulturze i który ma te pretensje do docierania do obiektywnej prawdy o rzeczywistości, to jest język nauk przyrodniczych. Wątpliwość z tym się wiążąca jest następująca. Otóż język nauk przyrodniczych z natury swojej jest językiem ograniczonym, jeżeli chodzi o te zjawiska i te fenomeny, o których mówimy tutaj, prawda? A więc jeżeli mówimy o człowieku, o jego wymiarze duchowym, o jego wymiarze religijnym, o nadawaniu sensu rzeczywistości, to w pewien sposób musi to być sens ponadprzyrodniczy, nie dotyczący tylko przyrody, ale dotyczący rzeczywistości duchowej. To jest jakby pierwsze niebezpieczeństwo scjentyzmu, z którym oczywiście mamy do czynienia w różnego rodzaju redukcjonizmach antropologicznych, prawda? Trochę o tym mówiłem. Drugi krąg zagadnień do podjęcia to są filozoficzne podstawy nauki i relacja w ogóle pomiędzy naukami przyrodniczymi a filozofią. Bo wydaje mi się, że bardzo często przyrodnicy i przedstawiciele nauk przyrodniczych, często nie zdając sobie sprawy z tego, w gruncie rzeczy uprawiają filozofię nauki. Nie uprawiają nauki, tylko uprawiają filozofię nauki. I to, co odbywa się w różnego rodzaju publicznych dyskusjach w imię nauki, prawda, bo mówi profesor fizyki, czy profesor biologii, czy profesor psychologii, w gruncie rzeczy nie jest ani biologią, nie jest ani fizyką, ani psychologią, jest pewną filozoficzną refleksją nad nauki przyrodnicze, które wkraczają w przestrzeń refleksji filozoficznej, czy nawet metafizycznej, prawda, takiej już refleksji ontologicznej w ogóle o całej rzeczywistości, są bardzo podatne na formułowanie pewnych swoich wniosków w zależności od pewnych ukrytych założeń, czy przedzałożeń. I dzisiaj, szczególnie na przykład w dziedzinie związanym szeroko mówiąc, z gender, z płcią, z transpłciowością, bardzo często to, co wypowiadane jest w imię nauk szczegółowych, na przykład medycyny, w gruncie rzeczy opiera się na zupełnie innych przedzałożeniach, na przedzałożeniach bardziej o charakterze antropologicznym i
i podlegającym bardzo poważnej dyskusji i bardzo poważnym sporom. Bardzo dziękuję. Pojawiło się jeszcze pytanie? Tak. 2 pytania się pojawiły. To może najpierw tu i tu później, pani później jeszcze. Ksiądz, prosimy. Henryk Jarosiewicz, Uniwersytet Wrocławski. Do księdza profesora Słomki pytanie. Pokuszę się, bo bardzo jestem ciekaw odpowiedzi. Karol Wojtyła pisze, że nie mamy lepszej koncepcji niż koncepcja potentia actus w osobniczym. Że to jest nieprześcignione wyjaśnienie. W takim razie jest czynnik aktualizujący pod tytułem forma. Myślenie arystotelejskie jako wyjaśnienie przyczynowe. Pojawienie się wyższej jakości bytów żywych wymaga nowej jakościowo formy, bo to forma właśnie aktualizuje możność. W takim razie, czy można przyjąć takie wyjaśnienie kontra, że oto większa złożoność materii spowoduje powstanie wyższej jakościowo formy? Byłoby to właśnie myślenie przyrodnicze, że wszystko się w materii organizuje i wtedy pojawia się, że tak powiem, wyższa jakość formy. No ale to byłoby zupełnie inne wyjaśnienie niż wyjaśnienie przyczynowe. W takim razie nie można sobie wyobrazić powstania człowieka bez nowej jakościowo formy. Ona musi być stworzona przez kreatora oczywiście. Arystoteles mówi primus motor, a my powiemy Bóg. Ale to jest wyjaśnienie konieczne. Nie da się mentalnie inaczej po prostu myśleć. Czy ksiądz profesor zechciałby to obalić? Jednak bym unikał takich sformułowań, że czegoś się nie da w sposób definitywny. Poza tym, gdyby szukać powoływania się na Jana Pawła II, to w sposób zaskakujący, na przykład w encyklice Fides et Ratio, papież pisze, oczywiście w szeroko rozumianym kontekście, nie w tym konkretnym wątku, który w tym momencie pojawił się w dyskusji, pisze, jak to można wielorako zaczerpnąć z tego poza arystotelesowsko-tomistycznego źródła filozoficznego, nie wahając się też odnieść dla przykładu, co dla mnie było wielkim zaskoczeniem, do walorów różnych nurtów filozofii wschodu. Stosunkowo niedawno zresztą po raz kolejny odkrywałem ten fragment w encyklice dotyczącej relacji między wiarą a rozumem. Natomiast oczywiście jak w tym paradygmacie materia, forma, akt, możność pozostaniemy, to pewnie konkluzja byłaby taka, jak tu została wypowiedziana. Z tym, że nie wydaje mi się, żeby trzeba było aż tak zawęzić możliwość interpretacji procesów przyrody. I jednym ze sposobów, nie powiem alternatywnych, bo to nam się kojarzy zaraz na zasadzie wykluczania alternatywy rozłącznej, natomiast znane są te odwołania do procesów o charakterze emergentnym, gdzie mówi się, żeby to łatwo było przynajmniej na wstępie przyjąć, że całość jest czymś większym niż suma części. Że w przyrodzie znamy takie sposoby działania świata, w którym żyjemy, które to działanie generuje nowość, bez konieczności odwołania się do jakiejś, dla przykładu, formy witalistycznych interpretacji, żeby dać jeden z możliwych sposobów ujęcia tej problematyki. No i poza całym zagadnieniem emergencji, które jest dzisiaj szeroko w literaturze obecne, gdzie mówi się o tak zwanej samoorganizacji w przyrodzie, właśnie o tym tworzeniu też nowości, które oczywiście nie ma charakteru, jak my to rozumiemy z perspektywy teologicznej. To nie są procesy kreatywne w sensie ścisłym, w tym wąskim znaczeniu, jak to odnosimy do działania Boga, Stwórcy. Natomiast dodając jeszcze jeden wątek, to a propos przyczynowania. Są różne rodzaje przyczynowania i dzisiaj też mówi się wiele
dla przykładu o tak zwanym przyczynowaniu odgórnym, gdzie w zależności od tego, w jakiej całości dokonują się pewne procesy, przebiegają one w taki, a nie inny sposób. Powszechne jest też w tym kontekście przywołanie tak zwanych atraktorów, czyli właśnie czegoś, co stwarza nam problemy ze zrozumieniem specyfiki procesu, który zdaje się przebiegać w taki sposób, jakby dążył do z góry wyznaczonego celu. Całość wpływa na przebieg szczegółowy danego procesu. O tym powszechnie właśnie można przeczytać w literaturze, w której, zwłaszcza w języku angielskim, pisze się o top-down causality, odgórnej przyczynowości. Więc konkludując, nie wydaje mi się, żeby aż tak zamknięta była droga, że jeśli nie przywołamy klasycznych kategorii arystotelesowskich, to jesteśmy na przegranej pozycji, żeby cokolwiek powiedzieć. Oczywiście. Tak, jeszcze są dwa pytania z uwagi na to, że mam rolę czasomierza również. Bardzo proszę, żeby pytania były krótkie i ewentualne odpowiedzi również, żeby były krótkie. Musimy kończyć. Ja mam pytanie do ojca profesora Kupczaka. Znaczy przede wszystkim chciałam podziękować za przepiękny wykład o ludzkiej cielesności i o wstydzie. No i chciałam zapytać, jakby ojciec interpretował słowa Chrystusa: duch daje życie, ciało na nic się nie zda. I też to, co z listu świętego Pawła, nie pamiętam którego, że o uczynkach zrodzonych z ducha i z ciała, że bardzo prosiła o interpretację. O mój Boże, tak. Ja oczywiście podam tylko kierunek myślenia. Jak wiemy, w teologii Jana Pawła II jest to określenie antropologii adekwatnej. Prawda? I antropologia adekwatna to jest taki sposób myślenia o człowieku, który w odróżnieniu od takiej antropologii biologistycznej XIX wieku, gdzie podkreślano, prawda, Plessner, Gehlen i tak dalej, gdzie podkreślano, jak bardzo jesteśmy podobni do innych zwierząt. Antropologia adekwatna ma pokazać, co jest istotowo ludzkie. I moglibyśmy zastanowić się, postawić pytanie na to, co jest tak naprawdę istotowo ludzkie. Zwierzęta są czasami ładniejsze od nas, szybsze, mocniejsze, lepiej się orientują w przestrzeni i tak dalej. Używają prądów morskich, delfiny i tak dalej do pływania w oceanach, ale nie pytają się o naturę tych prądów. Nie pytają się o strukturę wody, z czego składa się woda, mimo tego, że poruszają się w niej czasami lepiej niż ludzie. A więc ta antropologia adekwatna, która z jednej strony podkreśla ciekawość ludzkiego umysłu, jako racjonalność, jako to, o czym mówił ksiądz profesor Słomka. Ciekawość jako realizowanie obrazu Bożego w człowieku, jako podążanie za myślą Boga, odkrywanie logosu. Zwierzęta w pewien sposób nie potrzebują odkrywać logosu, one po prostu korzystają z niego. A nas interesuje, jak to wszystko jest zbudowane. Mimo tego, że czasami nawet nie jesteśmy w stanie wykorzystać praktycznie tej wiedzy, nie wiem, na temat, prawda, gwiazd, które są miliardy lat od nas, nigdy tam pewnie nie dolecimy, ale nas ciekawi. Człowiek chce wiedzieć, prawda, jak pisze Arystoteles w początku metafizyki.
umysł ludzki chce. A druga część to już nie zachowuję pana prośby, ale poprawię się. A druga rzeczywistość antropologii adekwatnej to jest to, co dotyczy miłości. I moglibyśmy powiedzieć, Chrystus powiedział, nikt nie ma większej miłości od tego, kto życie oddaje za przyjaciół swoich. Czy zwierzę może oddać życie za inne zwierzę? Tak. Pies jest w stanie zginąć, broniąc swojego pana, jeżeli jest odpowiednio traktowany. Ale nie wiem, czy zrobi to w stosunku do kogoś, kogo zupełnie nie zna, tak jak w przypadku Maksymiliana Kolbego, i nie wiem, czy zrobi to w stosunku do kogoś, kto jest jego wrogiem, jego przyjacielem, kto jest dla niego totalnie anonimowy albo nawet jest, prawda? Więc to jest taka przestrzeń, bo możemy mówić, jak bardzo komunikacja łączy nas ze zwierzętami. Wiem, że to są niezwykle ciekawe badania i ważne, ale szalenie ważne jest to pytanie, które pani postawiła, gdzie my radykalnie różnimy się od całego świata zwierzęcego, bo w tym, w czym różnimy się od świata zwierzęcego, jesteśmy podobni do Boga. W tym, w czym różnimy się od świata zwierzęcego, jesteśmy podobni do Boga. Tam się realizuje obraz i podobieństwo Boga. Bardzo dziękujemy. Tak, jedno jeszcze ostatnie krótkie pytanie, prosimy. Króciutko. Ojciec Jacek Olszewski, Karmelita Bosy. Chciałbym księdza, ojca profesora Kupczaka zapytać. Bardzo dziękuję, tak tylko powiem, za to, że tu było powiedziane, że ta teologia ciała była pisana jeszcze przez Karola Wojtyłę, a nie dopiero przez Jana Pawła. To jest bardzo ważne, a więc wpisuje się w ten tytuł tutaj teologia ciała, także ta refleksja. To nie jest tak, że to Jan Paweł II. To tak tylko tytułem, za to dziękuję. I tutaj w tym kontekście Jan Paweł II właśnie w teologii ciała kluczowe stawia taką tezę, że żeby zrozumieć całą teologię ciała, trzeba przyjąć antropologię zmartwychwstania. W centrum pisze katechez. Tylko ten, kto zrozumie, co to jest antropologia zmartwychwstania, dopiero zrozumie katechezy. I w tym kontekście pytanie, te 3 sensy ciała, które ojciec przedstawił, sens osobowy, sens oblubieńczy, rodzicielski, który z nich jest najważniejszy? No co, tak. Myślę, że w sposób oczywisty najważniejszy jest sens osobowy, bo nie ma, on jest najbardziej podstawowy, nie ma pozostałych sensów bez życia osobowego. Natomiast w kontekście księdza pytania, nigdy takiego pytania rzeczywiście w Państwu nie słyszałem, ale każdy z 3 sensów ciała jest przemieniony przez zmartwychwstanie. Każdy z 3 sensów ciała jest nie tylko przemieniony przez zmartwychwstanie, ale jeżeli patrzymy eschatologicznie na życie ludzkie, to każdy z 3 sensów ciała uzyskuje swój sens w zmartwychwstaniu. Czyli krótko mówiąc, to nie jest tak, że zmartwychwstanie jest ze względu na doczesność, tylko odwrotnie. Doczesność jest ze względu na życie przyszłe. A więc przemieniona materia i przemieniona cielesność w każdym z tych 3 sensów ciała uzyskuje swoje właściwe znaczenie. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jeśli są jakieś jeszcze pytania, to już je przenosimy do kuluarów. Bardzo dziękuję za ubogacającą sesję, bardzo dziękuję za prelekcję i teraz poprosimy jeszcze księdza profesora Grzegorza Hołuba o słowo zamykające.
ku pełnemu rozumieniu osoby ludzkiej. Na tym kongresie prześledziliśmy, myślę, istotne etapy przebyte przez samego Karola Wojtyły, jego fascynację człowiekiem, rozpoczynającą się od literatury, poezji, teatru, teologii, etyki i w końcu filozofii osoby ludzkiej. Spotkaliśmy się z wieloma pytaniami, które stawiał Karol Wojtyła, pytaniami, które, jak widzimy, wielokrotnie wymagają dalszego namysłu, dalszej refleksji. To są cały czas pytania otwarte, niepokojące. Myślę, że w ten sposób sami weszliśmy na tę drogę ku pełniejszemu rozumieniu osoby ludzkiej. Spotkaliśmy się po prostu z pytaniami już nie tylko Karola Wojtyły, ale z pytaniami, które właściwie każdy człowiek powinien postawić. Proszę Państwa, to jest droga otwarta. Ta droga się nie kończy tym kongresem. Myślę, że im bardziej autentycznie uczestniczyliśmy w tym kongresie, tym bardziej będziemy niezadowoleni. Usłyszeliśmy wiele pytań, usłyszeliśmy trochę odpowiedzi, ale musimy wyjść stąd z pewnym takim niepokojem poznawczym. Chcę wiedzieć więcej. To wymaga dalszego namysłu, to wymaga dalszej refleksji i badania. Myślę, że to jest chyba dobra postawa takiego może niezadowolenia, a może niedopełnienia. Tak więc zamykając ten kongres, w pewnym sensie muszę powiedzieć, że nie mogę zamknąć tego kongresu. On będzie trwał. Będzie trwał w naszym myśleniu, będzie trwał w naszych poszukiwaniach. Na końcu chciałem już podziękować tym osobom, które też tu dokonały bardzo dużej pracy, a może są mniej widoczne. Chciałbym podziękować paniom tłumaczkom, chciałbym podziękować osobom odpowiedzialnym za transmisję, za nagłośnienie. Chciałbym podziękować moim współpracownikom, panu doktorowi Karolowi Petryszekowi, księdzu doktorowi Dariuszowi Radziechowskiemu, pani doktor Monice. Chciałbym podziękować studentom, którzy pomogli nam tutaj w obsłudze. Proszę Państwa, aby tym wszystkim osobom, aby te wszystkie osoby nagrodzić brawami. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pozostańmy ze sobą w kontaktach, również w kontaktach badawczych. Wszystkiego dobrego.